Celestynów. Wieś gminna powiatu otwockiego, znajdująca się w samym sercu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tu przyroda wypełza z każdego zakątka, zachęcając mieszkańców i przyjezdnych do rekreacji na swoim łonie. Liczne rezerwaty pozwalają naturze na niemal nieskrępowaną egzystencję. Wśród tak niepowtarzalnych okoliczności mieszkańcy gminy Celestynów mają też jeden cel. Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest znacznie łatwiejsze, gdy wrażliwość i świadomość ekologiczna może się rozwijać w miejscach takich jak to. Specjalnie przygotowana infrastruktura i żelazne reguły pozwalają człowiekowi na obcowanie z przyrodą bez przesadnej ingerencji. W celestynowskich lasach można spotkać wiele dzikich zwierząt. Wśród nich także tego łosia, pięknie wymalowanego na ścianie budynku Nadleśnictwa Celestynów. Pozostałe udomowione zwierzęta, które nie znalazły jeszcze swojego domu, mogą liczyć na azyl w celestynowskim schronisku. Może nie największe w Polsce, ale według jego kadry na pewno najlepsze. Rzeczywiście, takimi apartamentami z basenem, zwłaszcza podczas ostatnich upałów, nie pogardziłby żaden czworonóg. No, może za wyjątkiem kota. Dla podopiecznych spragnionych przygody czekają również sobotnie spacery. Z pieskami wychodzą nie tylko lokalni wolontariusze, ale również przyjezdni z warszawskiej aglomeracji. Mimo tego, że gmina Celestynów liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, na ulicach nie zobaczymy tłumów. Tu życie toczy się swoim własnym tempem. Cisza i spokój zakłócana jest jedynie przez radosne okrzyki dzieci bawiących się na placach zabaw, skateparkach i pumptrackach. Ludzie i zwierzęta zajmują się swoimi sprawami, a politycy, jak to politycy, stają na głowie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Komin starej cegielni oraz dwór Radzyń to XIX-wieczne pamiątki początków Celestynowa. Wtedy też powstała linia kolei nadwiślańskiej, której obecność przyczyniła się do rozkwitu miejscowości. Sąsiedztwo stacji kolejowej z orzeźwiającym cieniem kasztanowców to dobre miejsce na wspomnienia. Tuż obok pomnik ofiar bombardowania infrastruktury kolejowej 1 września 1939 roku. Upamiętnione zostały również akcje dywersyjne Armii Krajowej, podczas których udało się uratować więźniów z transportu do Święcimia, jak również dotkliwie odstrzelać transport żołnierzy Wehrmachtu. Mieszkańcy gminy Celestynów dobrze wiedzą, że oprócz szacunku do przeszłości, patriotyzm w czasach pokoju oznacza także dbanie o środowisko naturalne, miejsce, w którym żyjemy obecnie i będą żyć przyszłe pokolenia. Uszkodzona sygnalizacja na niestrzeżonym przejeździe to powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność. Na szczęście nie ma się czego obawiać. Przez najbliższe 2 lata nie przejedzie tędy żaden pociąg. Żeby pójść do przodu, czasami trzeba zrobić krok w tył. Budowa drugiego toru kolejowego to szersza droga ku lepszej przyszłości. Kolej jest przecież jednym z najmniej emisyjnych środków transportu. Ten niedoinformowany podróżny próżno spogląda na zegarek. Pozostali nieco bardziej rozgarnięci pasażerowie mogą liczyć na sprawną, zastępczą komunikację autobusową. Sobotni bazar jest cotygodniową okazją do zrobienia zakupów najwyższej jakości produktów rolnych. Warzywa i owoce swoim apetycznym wyglądem oraz aromatem kuszą przechodzących klientów. Zakupy nierzadko można zrobić bezpośrednio od rolników, którzy niestety ostatnimi laty skarżą się na coraz bardziej doskwierające ich uprawom susze. Mamy rok 2019, a tu oblężenie sklepu rodem z PRL-u. Choć półki pełne towarów, to kolejka nie mieści się w środku. Dzisiaj, 17 sierpnia, specjalna promocja. Sklep Grosik razem z obywatelską ekologiczną inicjatywą Celestynów dla Klimatu zachęcają do używania opakowań wielorazowego użytku. Każdy, kto zrobi zakupy z własnym pudełkiem, dostanie w prezencie dodatkowe pudełko na zakupy.
Choć kolejkowiczom przyjdzie poczekać, radosna atmosfera udziela się wszem i wobec. Nic dziwnego, przyswajanie nowych ekologicznych nawyków to czysta satysfakcja. A przy okazji w kolejce można trochę poplotkować. Niespodziewana przerwa techniczna. Przy tak dużej liczbie klientów na stoisku z wędlinami niezbędna będzie dodatkowa pomoc. Produktów wystarczy na pewno dla wszystkich, ale czy dla wszystkich starczy upominków? Przez te promocje panie ekspedientki mają dzisiaj urwanie głowy. Szaleństwo potrwa aż do wyczerpania zapasów. Spójrzmy, jakie to proste. Naklejka z ceną na wieczko, a wędlina hyc do pudełka. I już po wszystkim. To mały krok dla człowieka, a wielki dla ludzkości. Jeszcze tylko upominek i można kontynuować zakupy. Ten chłopiec nie może się doczekać na swoją kolej. Ale wygląda na to, że przyniesione pudełeczko może być trochę za małe. Pomoc przychodzi w samą porę. Jeden problem rozwiązany, pozostałe na pewno pomoże rozwiązać mamusia. A tymczasem kolejka dziarsko rusza do przodu. Kolejne upominki trafiają do nowych właścicieli. Panie ekspedientki nie mają chwili wytchnienia. Praca w imię wyższych wartości jest równie ciężka jak każda inna, ale nawet najmniejszy wysiłek w kierunku racjonalizacji naszych zwyczajów ma znaczenie. Nie zapominajmy, że to właśnie nasze wybory tworzą historię. Skoro nasi dziadkowie żyli bez jednorazówek, to jest to wykonalne. Halo, halo, pan w białej koszulce. Niestety, tylko jeden upominek na osobę. Zakupy z użyciem opakowań wielorazowych to nie tylko kilka foliówek mniej w śmietniku każdego dnia, ale również mniejszy ślad węglowy. Przemnażając to przez liczbę obywateli, zysk staje się niebagatelny. Idea ekologiki trafia również do młodego pokolenia, do którego przecież należy przyszłość. O, nie polskie. Szwedzkie. I cóż, że ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji? Po ciężkim dniu pracy, kiedy już ostatni klient płaci za zakupy, przychodzi czas na odrobinę wytchnienia. Powodzenie całego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe, gdyby nie ta dzielna i wspaniała ekipa. Świetna robota. Szczęśliwa pani kierownik osobiście składa podziękowania. Teraz nic, tylko patrzeć, jaki plon przyniesie zasiane ziarno.